It's the place where the ghost wants to go. To jest to miejsce, w którym nasz duch, nasza dusza chce się udać. You need to get good at finding the place of power in a room, because it's the place your aura can grow best. I powinniśmy nauczyć się dobrze wykrywać to miejsce w naszych pomieszczeniach, to miejsce mocy, ponieważ to są miejsca, w których nasza aura najlepiej się rozwija, najlepiej rośnie. A clue is the place where you have an echo. Jest to miejsce, w którym z którego najlepiej wytwarza się echo w pokoju. But it's actually the geometric center electrically. Yeah? I tak naprawdę jest to takie geometryczne centrum, ale w taki sposób elektryczny obliczane. And if you were to measure that electric field there, jeżeli zmierzylibyśmy to elektryczne pole w tym miejscu, you measure what's called harmonic inclusiveness. I wtedy zbadamy coś, co nazywa się taką harmoniczną inkluzją po prostu. Which is basically the place where the most number of waves can agree. I jest to po prostu miejsce, w którym największa liczba fal może tak jakby zgodzić się ze sobą, egzystować w zgodzie, rezonować. The principle of Christos or Christ zasada Christos czy Chrystusa is actually simply the principle of perfect agreement, the principle of perfect sharing for waves. Tak naprawdę dotyczy takiej zasady idealnego dzielenia się, idealnej zgody takiej falowej, współistnienia fal. So teaching waves to converge perfectly. Także teaching the waves to converge perfectly. Czyli takie nauczenie tych fal, żeby się łączyły w taki właśnie idealny sposób. Is the principle of the rosy cross, you know? Jest zasadą, czy jest manifestacją tego krzyża, róży krzyża, przepraszam. And which a rose is a symbol of a fractal. Yeah? Ponieważ róża jest symbolem fraktalu. So we need to understand why almost all living things are fractal. Dlatego musimy zrozumieć, dlaczego tak naprawdę każdy organizm żywy jest w swojej naturze fraktalny. And if we understood why life is fractal, maybe we could discover how to build a house. Dlatego, jeżeli zrozumielibyśmy, dlaczego natura jest fraktalna, może zrozumielibyśmy, jak należy budować domy. If you take a pine cone or an egg, jeżeli weźmiemy szyszkę lub jajko and you measure the voltage from the top to the bottom, i zmierzymy napięcie elektryczne od góry do dołu przepływające, you get about 5 to 15 millivolts. Otrzymujemy od 5 do 15 mV. That voltage is life. To napięcie to jest właśnie życie. Steiner called this principle projective geometry and etheric formative force. Steiner nazwał to właśnie projective geometry geometrią projekcyjną and etheric formative force. Czyli taką eteryczną siłą formującą. But notice the egg and the pine cone shape. There's a difference in pressure from the top to bottom. You see that? Jeżeli zbadamy tą strukturę, budowę jajka lub też szyszki, zobaczymy, że jest różne ciśnienie u góry i u dołu. That difference is called voltage. I ta różnica właśnie nazywa się napięciem. So this pine cone and egg are getting voltage from gravity by being fractal. I te struktury, takie szyszki czy jajka, otrzymują czy ładują się takim napięciem z grawitacji poprzez to, że mają strukturę fraktalną. And that voltage power is the essence of life itself. I ta moc tego woltażu, tego ładunku jest właśnie taką esencją życia. So we have a new bumper sticker. Do you have what you call a bumper sticker in Poland? I think
Mamy kolejny taki slogan, który w Ameryce się przykleja na samochody z tyłu, na zderzaki. To jest kolejny... It says, get fractal or get dead. Tak, i ten slogan byłby taki właśnie, stań się fraktalny lub umieraj. W Ameryce jest to bardzo popularne, takie slogany przyklejane na samochody. So if we apply that principle of what is life to the human heart, kiedy wykorzystamy tą teorię do naszego ludzkiego serca, tą fraktalną teorię, then we can understand how to answer your child's question when your child says, where does my heartbeat come from? Wtedy możemy zrozumieć i odpowiedzieć naszemu dziecku na pytanie, które może zadać, skąd bierze się bicie mojego serca. Your heart is an electric field doing this. Nasze serce jest właśnie elektrycznym polem, które zachowuje się w taki sposób, jak on zademonstrował. It's imploding. Imploduje, czyli tak. And medical science has discovered i naukowcy medyczni odkryli, that a healthy heart is a fractal heart. Że zdrowe serce jest sercem fraktalnym. Which means in medicine it means you analyze your heart harmonics. W medycynie oznacza to, że analizujemy serce pod względem jego harmonii. And you check for harmonic inclusiveness in the low frequencies of the heart. I sprawdzamy to How many harmonics are included? Jak wiele tych harmonii, jak wiele harmonii jest, wiele częstotliwości harmonicznych jest w niej zawartych w jego działaniu. And if there's lots of harmonics there, it means you're young and you're going to live a long time. Jeżeli dużo jest ich, wtedy oznacza to, że jesteśmy młodzi i będziemy żyli długo jeszcze. It's called heart rate variability, HRV. It's the low frequencies of your heart. I dotyczy to niskich częstotliwości naszego serca i tłumaczy się to... W medycynie nazywa się to zmiennością rytmu zatokowego. And it's literally a measure of your breathing. I tak naprawdę odnosi się to do miary naszego oddechu. And the thing that's fun is if there's only one peak in your heart's low frequencies, it means you're breathing at only one frequency. And it means you're a couch potato, and it means you're not going to live very long. Jeżeli w naszym tym rezonansie takim widzimy tylko jeden taki szczyt w biciu serca, to znaczy, że mamy tylko taki jeden rytm oddechowy, co oznacza, że jesteśmy takimi leniami mało aktywnymi i przekłada się to na to, że nie będziemy zbyt długo żyli. So, very simply put, the more different frequencies you invite into your body at once, the longer you're going to live. I przekłada się to w praktyce na to, że im więcej takich harmonii, takich częstotliwości będziemy zapraszali do naszego serca, tym dłużej będziemy tak naprawdę żyli. Whereas if you're stuck breathing at only one frequency and your heart rate is stuck at only one frequency, it means your immune system is toast and you better get a will. Oznacza to też, że jeżeli nasz rytm oddychania jest zawsze jednakowy, jest tylko w jednym rytmie i tak samo nasze serce bije tylko w jednym rytmie, to znaczy, że nasz system immunologiczny jest tak naprawdę przepalony, jest bardzo osłabiony i że będziemy mieli z tego względu problemy. So that's what medicine means when they say you need to get fractal. Yeah? I to jest o czym mówi medycyna, kiedy mówi, że musimy stać się fraktalni. So, where we want to go with this is to learn how your emotion can control your heart harmonics, yes? Stąd chcielibyśmy zacząć rozumieć, w jaki sposób emocje mogą wpływać na tą harmonię serca, na to harmoniczne serce. Remember, we're saying back over here that the ability to cause your DNA to braid. Pamiętajcie, że mówiliśmy o tym, że to, w jaki sposób jesteśmy w stanie sprawić, by nasze DNA zaczęło się łączyć ze sobą i splatać. It depends on this very coherent
heart harmonics, literally coherent emotion. Dotyczy tych takich koherentnych emocji i tych częstotliwości tych harmonicznych. So this takes us back to our original story. I to sprowadza nas z powrotem do naszej tej pierwszej historii. Because in the literature we read about our grandfather Enki here. Ponieważ w literaturze możemy się dowiedzieć o tym naszym przodku, naszym dziadku Anuki. Enki, he took, when he decided to do genetic engineering to make our ancestors, Bo kiedy on, ten Enki, zdecydował się bawić w genetykę, by stworzyć naszych przodków, the reason he chose the Cro-Magnon, the early monkey, powód, dla którego wziął tak jakby bazę genetyczną z małpy, was because that rhesus monkey or Cro-Magnon was the first animal he ever saw exhibit compassion to other animals. Ponieważ małpy były tym takim gatunkiem, z których Enki mógł po raz pierwszy zobaczyć współczucie, które między sobą te małpy wyrażały. Remember, he's from a Draco family where the only form of replication that was legal was cloning. Musimy pamiętać, że on pochodził z tej rodziny smoczej, w której jedyną legalną tak naprawdę formą reprodukcji było klonowanie. In fact, his other name, Nudimud, means the cloner. Tak naprawdę ten drugi członek imienia, Nudimud, oznacza klonujący, tego, który klonuje. So after many generations of machine-controlled replication, his ancestors lost emotion. I wynikiem takich wielowiekowych mechanicznych czy technologicznych procesów klonowania tej rasy było to, że zatracili emocje. They lost the fire in the blood. Zagubili ten ogień we krwi. And so the ability to have coherent emotion was actually the difference between living DNA and the fallen DNA. I różnicą pomiędzy tym takim upadłym DNA a żywym DNA jest możliwość przeżywania tych prawdziwych emocji. Where fallen DNA is described as people who do not know how to attract charge. I to upadłe DNA opisuje, czy jest opisem na ludzi, którzy zgubili umiejętność przyciągania tego ładunku elektrycznego. You know what that looks like. It's people who have lost the fire in their eyes. Możemy to zaobserwować u ludzi, którzy jakby zgubili ten ogień w oczach, tak zdaje się stłamsić. We talked about that famous book, Celestine Prophecy, where they said all human interaction is about charge. I możemy o tym przeczytać w księdze te niebiańskie przepowiednie, w których mówi się o ludziach, którzy zgubili ten ładunek. Now, just to make this science more colorful, we're going to add a little more to this story about our dragon ancestors, yes? I by troszeczkę tak podkoloryzować, czy ubarwić tą naszą historię tutaj, dodamy pewien element odnośnie historii tego smoczego rodu. One of the ways they lost the fire in the blood was they lost the ability for mothering. Jednym z powodów, dla którego zgubili ten ogień we krwi, było tak naprawdę utrata tego macierzyństwa, tego sposobu rozmnażania się i bycia matkami.